Dobrej jakości sen to podstawa zdrowego stylu życia. W końcu przysypiamy prawie 1/3 naszego życia. To bardzo długo. Dlatego bardzo ważne jest to, abyśmy mieli przestrzeń, która pomaga nam w tej dobrej jakości śnie i w zasypianiu. Dlatego w tym odcinku chciałabym Wam przekazać 5 podstawowych zasad komfortowej sypialni, które nazwałam 5 razy C. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że każdy z nas jest w innym momencie życia i nie każdy ma aktualnie pomieszczenie oddzielne, przeznaczone na sen. Nie każdy ma po prostu sypialnię, ale każdy z nas gdzieś śpi. I ważne, żeby czy to jest sypialnia, czy to jest punkt w mieszkaniu, czy w pokoju, w którym masz łóżko i w którym śpisz, żeby to był punkt, który kojarzy Ci się ze snem. Gdzie wchodzisz, albo gdzie się kładziesz i gdzie wiesz, że tam tylko śpisz, albo uprawiasz seks. Tylko te 2 czynności powinniśmy wykonywać w łóżku. Nie jedzenie, nie pracowanie czy nie oglądanie telewizji. Kiedy w łóżku i jemy, i pracujemy, i oglądamy telewizję, i robimy przeróżne inne rzeczy, to po prostu nasz mózg nie będzie kojarzył tego łóżka z tym, że tutaj tylko odpoczywamy. Na potrzeby tego odcinka będę mówiła o sypialni jako oddzielnym pomieszczeniu, ale oczywiście weź to, co najważniejsze i zaadaptuj do swojej przestrzeni, w której śpisz. W sypialni nie potrzebujesz zbyt wiele rzeczy. Dobrze, żeby to była przestrzeń, w której czujesz się dobrze i Twoja głowa odpoczywa. Więc tak naprawdę wystarczy, żeby tam było łóżko, szafka nocna, lampka, ewentualnie jakaś roślinność i w sumie tyle. Przejdźmy sobie teraz do naszych 5 czynników, 5 C. Po pierwsze, ciemno. Kiedy robi się ciemno, w naszym organizmie wydziela się melatonina, czyli tak zwany hormon snu. Potrzebujemy tego hormonu, żeby w naszym organizmie rozpoczęła się cała kaskada zdarzeń związana z tym, że robimy się senni i idziemy spać. Dlatego tak ważne jest, żeby tą ostatnią godzinę przed snem już zmniejszać ilość światła w mieszkaniu, żeby już nie siedzieć przy bardzo jasnym oświetleniu o zimnej barwie, ponieważ takie oświetlenie bardzo jasne będzie powodowało, że nasza synteza melatoniny będzie hamowana nawet o 70%. Co oznacza, że później odczujesz senność niż mogłoby to być w związku z tym, co się dzieje za oknem. Zarówno takie jasne oświetlenie w mieszkaniu, jak i ekrany telewizora, telefonu, czy nawet światło z projektora, wszystko to będzie dawało naszemu organizmowi sygnał, że hej, jeszcze jest dzień, wcale nie potrzebujesz odczuwać senności, żeby zaraz iść spać. A potem okazuje się, że nagle większość naszego społeczeństwa deklaruje się jako nocne marki. Ciekawe czemu. Dlatego najlepiej byłoby, aby godzinę przed snem odstawić elektronikę, smartfon, laptop, telewizor i nie naświetlać się tym bardzo jasnym światłem niebieskim, ale też zadbać o oświetlenie w pomieszczeniu, w którym spędzamy wieczór, żeby to już nie było to takie bardzo jasne, górne, zimne światło, ale włączyć jakąś lampkę z odcieniem takim pomarańczowo-czerwonawym, co będzie imitowało zachód słońca i wyciszało nasz organizm, przygotowywało do snu. No i takie światło o ciepłej barwie również powinno znajdować się w sypialni, kiedy już przygotowujemy się do snu. A na noc warto zasłonić okno czy zasłonami wyciemniającymi, czy roletami, czy po prostu na oczy założyć opaskę na oczy, która odetnie nas od światła wpadającego być może do sypialni, zwłaszcza jeżeli mieszkasz w dużym mieście, gdzie za oknami możesz mieć jakieś świecące neony, czy bardzo jasne latarnie. Sprawa wygląda inaczej, gdy mieszkasz w miejscu, które nie jest zanieczyszczone świetlnie po zmroku, bo w takiej sytuacji po prostu za oknem będziesz miał ciemno i nie będziesz potrzebować żadnych dodatkowych wyciemniaczy do sypialni. Dodam tylko, że jeżeli chodzi o opaskę, którą zakładasz na oczy, to dobrze, żeby ona była z dobrej jakości. Dobrej bawełny czy jedwabiu to nie są drogie rzeczy, a pamiętajcie, że śpimy 1/3 życia, więc to, co zakładasz na twarz i co będzie przez 1/3 dnia, każdego dnia na Twojej twarzy, dobrze, żeby to było dobrej jakości, a Twoja skóra na pewno Ci za to podziękuje. Drugie C, w sypialni powinno być komfortowo. Znaczy, jeżeli spojrzymy na to słówko po angielsku, to wtedy będzie C. To bardzo ważne, na czym śpimy. Po pierwsze, musi być nam wygodnie, żebyśmy się w nocy nie wybudzali przez niewygodny materac czy poduszkę. Ale po drugie, każdy z nas ma jakieś różne swoje fizyczne problemy, bóle pleców, kolan i tak dalej. Znaczy, mam nadzieję, że nie macie, ale z doświadczenia życiowego wiem, że dużo osób jakieś tam swoje różne dolegliwości fizyczne ma wcześniej czy później. Dlatego też szalenie ważne jest indywidualnie do swoich dolegliwości
dolegliwości czy do swojego kształtu ciała dobrać dobry materac i dobrą poduszkę. Jak pewnie wiecie, jeżeli chodzi o materace, to wybór jest ogromny, dlatego ja jestem zwolenniczką, żeby w sytuacji, kiedy już chcecie wybrać dostosowany do siebie materac, żeby iść do sklepu z materacami, gdzie wiesz, że pomaga specjalista, fizjoterapeuta dobierać właśnie takie materace. Zaoszczędzi to Twój czas i pieniądze, no bo samemu możesz po prostu taki materac wybrać źle. A tak jak już wspomniałam, no i wspomnę pewnie jeszcze nie raz, śpimy 1/3 życia. Więc no w co inwestować, jak nie w świetny materac? Dlatego jeżeli już przyjdzie moment, kiedy będziesz mogła kupić sobie takiej dobrej jakości materac, no to koniecznie poszukaj takiego sklepu, gdzie ekspert w tym Ci pomoże. Podobnie sprawa wygląda z poduszkami, ale dziś chciałabym Wam szczególnie opowiedzieć o jednej poduszce, która wydaje się być bardzo dobrym wyborem dla osób z bólami odcinka szyjnego kręgosłupa. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Zamatt Home, producent tej oto kosmicznie wyglądającej poduszki. I chciałabym teraz pokrótce Wam parę słów o niej opowiedzieć. Firma Zamatt Home jest producentem poduszki z guzikami Blue Dot, która jest stworzona właśnie dla osób borykających się z bólem szyi w trakcie snu. A z tego co wiem, to jest takich osób bardzo dużo. Ta poduszka zrobiona jest z takiej pianki z pamięcią kształtu. Materiału, który jest stosowany również w wysokiej klasy materacach, więc być może już się z nim kiedyś spotkaliście. Charakterystyczną cechą tej pianki jest jej zdolność do dopasowywania się do kształtu ciała śpiącej na niej osoby. No i tak na skutek ciepła i nacisku ciała ta pianka pięknie dopasowuje się do krzywizny kręgosłupa, dzięki czemu zapewnia optymalne wsparcie. A w konsekwencji Twoja szyja będzie wygodnie i naturalnie dopasowywać się do poduszki. Ta poduszka sprawdzi się niezależnie, czy śpisz na wznak, na boku czy na plecach. A w każdej z tych pozycji możesz wykorzystać te podpórki na ręce, które również są bardzo ciekawą częścią poduszki. To, co bardzo mi się podoba, to to, że my możemy regulować wysokość tej poduszki za pomocą specjalnych wkładek, dzięki czemu możemy dostosować do swoich preferencji, czy wolimy spać na wyższej poduszce, czy na niższej i nie musimy przez to kupować kilku poduszek, ale możemy mieć tę jedną i samemu sobie dostosowywać tę wysokość. W zestawie do poduszki dostajemy również poszewkę na poduszkę z naturalnego włókna bambusowego, które poza tym, że jest delikatne dla skóry twarzy i głowy, to jest hiperalergiczne, a to jest oczywiście świetna informacja dla alergików. Miałam przyjemność przetestować tę poduszkę i moim zdaniem jest naprawdę bardzo wygodna i przyjemna, zwłaszcza dla odcinka szyjnego kręgosłupa, a jej dodatkowym plusem jest to miejsce na ręce, bo jak pewnie kojarzycie, czasem nie wiadomo co podczas snu z tymi rękoma zrobić. Firma Zamatt Home podkreśla, że masz 100 nocy na zakochanie się w ich produkcie, a jeśli to się nie uda, to firma zwróci Ci pieniądze. W dodatku z racji tego, że firma używa wyłącznie materiałów premium, otrzymujesz 10-letnią gwarancję na wszystkie produkty Zamatt Home. Tak jak wcześniej wspomniałam, dobór poduszki to kwestia indywidualna. Natomiast jeżeli masz jakieś problemy z odcinkiem szyjnym kręgosłupa i szukasz idealnej poduszki w tym kontekście, to możesz sprawdzić tę. Ja od firmy mam dla Was oczywiście kod rabatowy, który widzisz teraz tutaj na ekranie oraz wrzucam również link do zakupu w opisie wraz z kodem rabatowym i wszystkimi niezbędnymi informacjami, także koniecznie zajrzyj do opisu. A teraz lecimy do kolejnego C. Kolejne, trzecie C to cicho. Bardzo ważne dla nas jest, dla naszego snu, to, żeby w pomieszczeniu, w którym śpimy, nie było głośno. No i teraz tak, możemy mieć na przykład głośnych współlokatorów, możemy mieć głośnych sąsiadów, ale możemy mieć też głośnego partnera, partnerkę, który śpi obok nas w łóżku, bo na przykład cierpi na bezdech senny czy chrapie. A pamiętajcie, chrapanie nie jest normalne i trzeba znaleźć jego przyczynę, ale to już w innym odcinku. Kolejna kwestia to jest to, że po prostu możesz mieć głośno za oknem, bo na przykład mieszkasz blisko torowiska, czy blisko lotniska, czy z jakiegoś innego powodu jest u Ciebie za oknem głośno. Na przykład masz pod blokiem sklep monopolowy, który jest otwarty całą noc. W każdej z tych sytuacji ten hałas może Cię wybudzać. A nawet jeżeli Cię nie wybudza świadomie, no to dla Twojego organizmu może być to odczuwalny stres. Bo mamy bardzo dużo badań naukowych na ten temat, że kiedy my otaczamy się bardzo głośnym otoczeniem, również śpiąc, to w takiej sytuacji nasz organizm odczuwa to jako stres i możemy spotkać się na przykład na skutek tego ze zaburzeniami metabolicznymi, typu podwyższone ciśnienie krwi. Spanie w głośnej okolicy nie sprzyja naszej jakości snu. Dlatego też to, co możesz zrobić, najprostsze, najtańsze i najbardziej skuteczne, to po prostu skorzystać z zatyczek do uszu. Zatyczki są bardzo różne, z bardzo różnych materiałów. Bardzo ważne jest, żeby każdy z nas dobrał do swoich preferencji i preferencji kanału słuchowego te zatyczki. Ich materiał, ich kształt
są bardzo różne, może są takie na rynku, które możemy sobie sami ulepić. Ich kształt są takie po prostu piankowe, klasyczne. Ja osobiście takie lubię najbardziej. No musicie znaleźć takie, które sprawdzą się w Waszym przypadku. Rozmawiałam jakiś czas temu, zresztą nawet na tym kanale z laryngologiem, który wprost powiedział, że jeżeli dbamy o higienę, to takie zatyczki bez problemu możemy na co dzień stosować. Być może teraz przyszło Ci do głowy pytanie, ale czy ja usłyszę budzik? Prawdopodobnie tak, no z tego co wiem z doświadczenia własnego, jak i opinii innych ludzi, no to budzik się słyszy, po prostu. Ten budzik słychać przez te zatyczki, ale wypróbuj oczywiście na sobie, być może będzie trzeba zmienić na przykład budzik, ale myślę, że nie ma się o co obawiać. Czwarte C, czyli chłodno. Bardzo ważne jest, aby w pomieszczeniu, w którym śpimy, nie było za ciepło, ani za zimno. Ale badania pokazują, że dla naszej jakości snu dużo lepiej, jak jest nam trochę za zimno, niż za ciepło. No bo przecież każdy z Was na pewno kojarzy sytuację, gdzie jest lato, jest gorąco za oknem, nie mamy klimy w sypialni czy w pomieszczeniu, no i jest trudno nam spać, jesteśmy spoceni, co chwila się wybudzamy. No ale potem przychodzi zima, jest na dworze zimno, no i na maksa rozkręcamy te grzejniki, przez to jest nam za gorąco i ponownie jest duża szansa, że będziemy się wybudzać. No bo właśnie sobie odwzorowaliśmy to lato tylko w zimę w naszej sypialni. Nie chcemy tego. Badania pokazują, że idealnie, jeżeli w naszej sypialni będzie od 16 do 22 stopni, ale myślę, że możemy zawęzić te widełki tak od 19 do 21 stopni. Taka temperatura sprzyja temu, że dobrze nam się śpi. Jeżeli jednak jest Ci chłodno, kiedy zasypiasz, to lepiej postaw na skarpetki czy dodatkowy koc, który potem w nocy w razie czego będziesz mógł zdjąć z siebie. No niestety trudno będzie bardzo szybko w nocy zmniejszyć temperaturę, jeżeli rozkręcisz grzejnik na maksa. Dlaczego taka ważna jest ta temperatura? Bo musisz wiedzieć, że w trakcie snu nasza temperatura ciała się zmienia. I kiedy mamy wieczór, kiedy nasz organizm przygotowuje się do snu, zaczyna się powoli wydzielać melatonina, również wtedy obniża się nasza temperatura ciała. I ona w nocy będzie się trochę zwiększać po to, żeby nad ranem nas wybudzić między innymi tym, że temperatura ciała troszeczkę się zwiększyła. Kiedy my zaburzymy to przez przegrzewanie sypialni, no to możemy po prostu spać źle, słabej jakości snem, no i się wybudzać, a wybudzanie się w nocy, czyli sen fragmentaryczny, zdecydowanie nie służy regeneracji nocnej. Ma tu znaczenie również wilgotność. W pomieszczeniu, w którym śpimy, nie powinno być ani za mało, ani za bardzo wilgotno. Szacuje się, że idealna wilgotność w sypialni to taka między 40 a 60%. Nieprawidłowa wilgotność w sypialni będzie zdecydowanie odczuwalna dla alergików, także jeżeli jesteś alergikiem, to tym bardziej zwróć uwagę na swoją wilgotność w sypialni. No i piąte, ostatnie C to ciężko. To jest taki punkt z gwiazdką, bo być może nie u każdego się sprawdzi kołdra obciążeniowa, bo o niej właśnie mówię. Jednak z tego, co wiemy z badań naukowych, dla wielu osób taka kołdra obciążeniowa, czy kołdra generalnie cięższa kołdra użyta do snu, może sprzyjać osobom na przykład z zaburzeniami lękowymi, ze stanami depresyjnymi, z osobami z problemami z zasypianiem. Może takim osobom pomóc lepiej spać, zasypiać i rano lepiej się czuć. Kołdry obciążeniowe nie są niczym nowym, bo wywodzą się z terapii integracji sensorycznej dzieci i tam sprawdzają się bardzo dobrze. Od jakiegoś czasu przeniosły się do świata snu, no bo okazuje się, że i tutaj mogą nam bardzo fajnie pomóc. Dlatego jeżeli borykasz się czy ze stanami lękowymi, czy ze stanami depresyjnymi, czy być może po prostu wiesz, że lubisz, jak coś Cię dociąża, to w takiej sytuacji zainteresuj się kołdrami obciążeniowymi, czy kocami obciążeniowymi, czy po prostu tym, pod czym śpisz i zobacz, czy taka cięższa kołdra nie sprawdzi się u Ciebie być może dobrze. Ja osobiście z takich kołder już korzystam od dłuższego czasu i bardzo sobie chwalę. I zdecydowanie też dużo przyjemniej mi się z taką kołdrą zasypia i odczuwam pod nią dużo większy relaks. I to by było na tyle z takich najważniejszych punktów z sypialni. Oczywiście możemy tę listę rozszerzać o jakieś szczegóły, natomiast te podstawy zdecydowanie pozwolą Ci lepiej spać. Takie podstawowe czynniki, które poprawią Twój sen i Twoją sypialnię, to oczywiście cicho, ciemno, chłodno i komfortowo, czyli wygodnie, tylko że pamiętaj komfortowo przez C, przez to mamy 4 razy C, a punkt z gwiazdką również ciężko, ta kołdra również może tutaj Ci pomóc. A jednocześnie pamiętaj, żeby zmiany wprowadzać krok po kroku i każdy krok w stronę lepszej jakości snu się liczy. No i przypominam o partnerze odcinka, czyli firmie Zamat Home, która jest producentem poduszki Blue Dot, poduszka z guzikami Blue Dot, która może się naprawdę dobrze sprawdzić u osób z problemami z odcinkiem szyjnym kręgosłupa i u osób, które odczuwają obciążenie
w tym odcinku podczas snu. Więcej informacji w opisie. Pamiętajcie, że tam również znajdziecie link do zakupu. Kod rabatowy, który znajdziecie tutaj na ekranie oraz w opisie, da Wam aż 15% zniżki na zakup tej poduchy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Understands all the clockwork of our romance. You make me feel so